Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. Na pewno kojarzycie je z filmów oraz gier. Wiecznie żerujące na statkach, latające paskudy wydające dziwne dźwięki. Mowa oczywiście o Minokach, które dziś poznamy nieco lepiej. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. Minoki były podobnym do nietoperza gatunkiem pasożytniczym pochodzącym ze świata Ord Minok. Mimo to rozprzestrzeniły się po całej galaktyce, żerując głównie na asteroidach i statkach. Gatunek ten, podobnie jak Exogord, był stworzeniem na bazie krzemu. Minoki potrafiły rzucić kable zasilające i przewodniki energetyczne statków kosmicznych, by wysysać całe źródło zasilania. Niektórzy mówili, że Minoki mogą żywić się tak dużą ilością energii, że stają się pijaną iskrą. Spadek mocy hipernapędu może wydłużyć czas podróży, dlatego piloci i personel kosmodromu uważali je za pasożyty, a nieumiejętne próby pozbycia się ich przed lądowaniem mogło spowodować kwarantannę całego statku. Minoki były w stanie przetrwać w atmosferach planet oraz próżni kosmicznej, chociaż tylko kilka odmian żyło na stałe na planetach. Minoki są spokrewnione z Gralokami i Tibideami, dużymi latającymi stworzeniami pochodzącymi ze Stygon Prime, które również były uciążliwe dla gwiezdnych pilotów. Minoki są jadalne, przynajmniej dla tych, którzy są odważni w próbowaniu nowych smaków. Po odpowiednim doprawieniu Minok mógł być spożywany przez ludzi i inne rasy. Pieczony Minok z Ardenii czy pikantny Minok podawany w mieście w chmurach cieszyły się dużą popularnością, szczególnie wśród Twi'leków. Niektórzy polowali na Minoki, aby zaopatrywać stacje kosmiczne i kolonistów w regularne racje żywnościowe. Niektórzy też marynowali je i dodawali do napojów. W legendach jak zawsze wiemy nieco więcej o ich biologii. Minoki posiadały alergię na hel. Ta reakcja alergiczna powodowała, że ich ciała pęczniały, a przed śmiercią prawie eksplodowały. Wielu łowców zabijało Minoki za pomocą granatu na bazie helu. Były nawet zawody sportowe oparte na takim polowaniu. Minoki żywią się wspomnianą energią elektryczną, gwiezdną i elektromagnetyczną. Podłączają się do kabli zasilających lub portów jonowych na statkach i konstrukcjach za pomocą dużych przyssawek znajdujących się między ich szypułkami ocznymi. Niektóre Minoki miały nogi, podczas gdy inne były ich pozbawione. W atmosferach Minok wydawał głośny, przeszywający pisk. Ponieważ brakuje im większych narządów, rozmnażają się przez mitozę, ale dopiero po spożyciu wystarczającej ilości materiału potrzebnego do replikacji. Istniało kilka podgatunków, w tym jeden, który ma podwójne przyssawki, czy też taki, który ma niebieską skórę. Minoki miały tendencję do gromadzenia się razem, zazwyczaj w paczce po 10 osobników, jednak mogły też migrować w dużych grupach. Najbardziej godną uwagi z tych migracji były słynne migracje na Run, gdzie niebo dosłownie pociemniało od rojów tych stworzeń. Minoki mają tendencję do ochrony terytorium, na którym przebywają i atakują w grupie, gdy czują się zagrożone. Nie do końca wiadomo, jak się komunikują. Jedni naukowcy mówią o feromonach, inni o telepatii, a jeszcze inni wskazują możliwość istnienia tzw. umysłu Ula. Podgatunki Minoka obejmowały Minok solny, Minok siarkowy z Lok, oddychający atmosferą Wajnok, który żył na Corelli, Minok z Tatooine i Fajnok taluzjański. Oddychające atmosferą Minoki również były na Imdar i były znane z atakowania pilotów śmigaczy przelatujących przez okoliczne bagna. Grupa Minoków wyewoluowała również na samotnej asteroidzie w układzie MZX-32905 w pobliżu Bimiel. Na Hoth również znaleźć można ten gatunek zwany śnieżnym Minokiem. Podczas Galaktycznej Wojny Domowej niektóre frakcje w ramach Sojuszu Rebeliantów używały Minoków jako uciążliwej taktyki przeciwko imperialnej flocie kosmicznej. Kiedy Imperialne Biuro Bezpieczeństwa dowiedziało się o ukrytych obiektach do inkubacji tych stworzeń, wysłało agentów, by zrównali budynki z ziemią. Ponieważ Minoki były powszechnie uważane za odrażające szkodniki, słowo Minok było używane jako termin dyskredytujący czy wręcz obraźliwy. Jednak w uznaniu umiejętności Minoka w unikaniu ataków, Zakon Jedi nazwał formę walki mieczem świetlnym na cześć tej bestii. Mowa o Soresu. Kate Skywalker miał również statek kosmiczny o nazwie Minok. Jacen Solo, Ben Skywalker i Towal Seya używali kryptonimu Drużyna Minok podczas swojej misji na stacji Centerpoint.
I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, ukłony dla patronów serii, wpadajcie na inne moje kanały i przypominam o fakcie, że jakiś czas temu wydałem książkę osadzoną w uniwersum mojego serialu pod tytułem Piątek. Tyle, że jest to raczej lektura dla starszego widza, mimo to polecam. Niech moc zawsze będzie z wami.